Witam wszystkich. Dzisiaj krótki film, jak zrobić kabel AUX do radia BMW Business CD do R46. Pytanie, czy zadziała na naszym radiu? Nie jest to niestety takie proste do odpowiedzenia, ponieważ jest co najmniej kilka różnych wersji radia. Najprostszym sposobem weryfikacji, który w miarę dobrze działa, jest po pierwsze zobaczyć, czy mamy przycisk, który nazywa się Mode, i z tyłu będziemy mieć dwie wtyczki, jedną dużą i dwie małe wtyczki do podłączenia kabli. Jeżeli mamy coś takiego, jest to radio tutaj już trochę rozebrane, ale nieważne. Jak widać, tu jest przycisk, który nazywa się CD w miejscu Mode. I jeżeli popatrzymy z tyłu, no to mamy tutaj puste miejsce, nie ma tu żadnej wtyczki i jest tutaj tylko 5 pinów. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie tego kabla podłączyć. Do tego trzeba trochę inaczej podejść. Natomiast takie radio z przyciskiem Mode będzie miało tutaj taką wtyczkę pełną i tutaj drugą taką małą wtyczkę. Także najlepiej po prostu wyciągnąć swoje radio i zobaczyć. Jeżeli mamy coś takiego, że mamy dwie małe wtyczki i przycisk Mode, no to jest duża szansa, że takie radio z AUX obsłuży. Co nam będzie potrzebne? Po pierwsze oczywiście kabel, najlepiej z wtyczką mini jack. Natomiast zamiast wtyczki mini jack można oczywiście użyć gniazda mini jack, które sobie przekręcimy gdzieś do obudowy. Natomiast myślę, że z wtyczką jest po prostu łatwiej, potem wygodnie się to podpina na przykład do telefonu. Generalnie jakiś kabel 3-żyłowy. Dalej rezystor 330 kΩ, dwa kondensatory 220 nanofaradów. No i jakaś wtyczka, ja tu akurat mam takie, są to wtyczki uniwersalne do samodzielnego montażu. Z takimi pinami, które się samodzielnie montuje, no i kawałek kabelka. Wszystko można dostać w sklepie elektronicznym za dosłownie 1-2 zł maksymalnie. Natomiast jeżeli ktoś nie może dostać na przykład takiej wtyczki albo pinów, może na przykład poszperać w starym komputerze. W każdej obudowie są takie wtyczki. To są kable, które służą do podpinania przycisków na obudowie komputera oraz diod na obudowie, które się świecą, do płyty głównej. No i każda z nich na pewno ma takie kabelki. Rozstaw pinów jest dokładnie taki sam, więc można wykorzystać jak najbardziej takie coś, jeżeli tylko się znajdzie. Jeżeli ktoś nie ma, może ma coś takiego, jest to oczywiście kabel do dysku twardego ze starszego komputera. Rozstaw pinów jest też taki sam jak tutaj, zatem wystarczy tylko odpiłować jedną taką kostkę 2×2, odpiąć kawałek kabelków, no i praktycznie mamy to samo za darmo, bez kupowania takiej wtyczki. Także co kto woli. Natomiast rezystor i kondensatory są niestety obowiązkowe i bez nich nie zadziała. A rezystor jest bardzo ważny, ponieważ bez niego radio w ogóle nie wykryje naszego kabla. Mam tutaj przygotowany taki właśnie kabelek bez rezystora i teraz podepnę go i zobaczymy, co się stanie. Jak widać, radio działa, CD działa, natomiast nie ma żadnego AUX-a, czyli w ogóle kabel nie jest wykrywany. A tak się będzie zachowywać kabel bez kondensatorów. Jak widać, zmontowałem taki, jest tylko rezystor, żeby radio wykryło kabel, natomiast nie ma kondensatorów. No i podepnę go i zobaczymy, co się stanie. Jak widać, AUX się pojawił, natomiast zobaczmy, co się stanie, kiedy podłączę jakiś odtwarzacz do tego. Jak widać, w ogóle nagle znika. Dzieje się tak dlatego, ponieważ odtwarzacz zmienia nam właściwości elektryczne tego układu. No i w tym momencie rezystancja już jest inna. No i de facto radio przestaje wykrywać nam kabel. Skoro już wiemy, że wszystko jest potrzebne, no to jak to podłączyć? Mniej więcej w taki sposób. Łączymy jedną nóżkę kondensatora rezystorem, natomiast z drugiej strony podłączamy jeden kanał, czyli tutaj lewy i prawy z nóżkami kondensatorów, natomiast masa jest niepodłączona do niczego na razie. To jest oczywiście po stronie wtyczki mini jack. Jeżeli ktoś się zastanawia, tutaj jest masa, tu jest prawy, a tu jest lewy kanał. W moim przypadku jest to lewy czerwony, prawy biały, no i żółty to jest masa, natomiast możemy mieć inaczej u siebie, więc najlepiej zaopatrzyć się w multimetr, ustawić sobie funkcję sprawdzania ciągłości przewodów. Jak dotkniemy, nam piszczy, więc jeżeli na przykład dotknę żółtego i dotknę masy, słychać, że piszczy. Tak samo dotknę pierwszego, to jest lewy, piszczy nam czerwony. Także upewniamy się, który jest który i podpinamy odpowiednio
Także tutaj wyprowadzamy lewy, tutaj wyprowadzamy prawy, no i masę podpinamy bezpośrednio do wtyczki. O wtyczce to za chwilę. Do zamontowania w zasadzie można użyć samej cyny i zrobić to takie połączenie w powietrzu, tak zwanego pajączka. Natomiast ja używam czegoś takiego, są to po prostu płytki uniwersalne, montażowe, kupione kiedyś na AliExpress. Po prostu odcinam sobie kawałek, taką kosteczkę, tak jak tutaj. No i to się bardzo fajnie nadaje do zamontowania naszego kabelka. Wkładamy i generalnie siedzi nam bardzo fajnie. Jest bardzo sztywne. Jak przylutujemy, obetniemy na wymiar kabli. Generalnie bardzo stabilna konstrukcja. Ponieważ potrzebujemy jeszcze kawałka kabla, który wepniemy do radia, no to na początek może zajmijmy się tą częścią. Ja mam tutaj wtyczkę, no i 3 piny. Do tego takie kabelki. Ja je wyciągnąłem po prostu ze starego kabla internetowego. No dowolny, cienki kabelek się nada. Najlepiej, żeby były w 2 kolorach przynajmniej. To nam trochę ułatwi życie. Mam tutaj taki ucięty kawałek, mniej więcej 15 cm. Może być dużo krótszy, natomiast myślę, że przynajmniej z 10-15 to nam znacznie ułatwi życie przy montażu, ale to będzie widać później. Ale zalecam tak przynajmniej 10 cm. Także montujemy z jednej strony coś takiego. Jeżeli oczywiście używamy kabelków na przykład z komputera, no to nie musimy nawet tego robić, ponieważ mamy już zamontowane. Wystarczy oderwać kawałek, tak z 10 cm uciąć, no i mamy gotowe. No i gotowe. Wtyczka zmontowana, kabelki do przylutowania gotowe. Podpinamy w taki sposób 2 kabelki na górze, jeden na dole. Ten na dole to jest masa, te na górze to są odpowiednio lewy i prawy, czyli jeżeli radio jest po tej stronie, no to wpinamy wtyczkę w ten sposób. No i patrząc od tyłu radia, to mamy lewy kanał po prawej i prawy kanał po lewej, no i masę po prawej na dole. Być może to będzie widać, być może nie. Ta dziurka tutaj, lewy dolny róg, jest pusta. Potrzebujemy tylko tych 3. Zatem pamiętamy, że zielony pełny to jest lewy kanał, biało-zielony to jest prawy kanał, no i brązowy to jest masa. Zatem możemy to teraz podłączyć na takiej kosteczce. Łączymy oczywiście w taki sposób. I pomiędzy tymi 2 kabelkami jest rezystor. No i tutaj w ten sposób. Natomiast żółty kabel z brązowym bez niczego po drodze. No i mamy w zasadzie gotowy kabelek. Jak widać, jest podłączony właśnie w taki sposób. Rezystor łączy nam lewy i prawy kanał, no i tutaj mamy kondensatory. Ponieważ łatwo się pomylić, dobrze jest sobie podpisać. Widzimy, że po prawej stronie jest pełnozielony kabel, czyli to jest lewy kanał i lewy kanał dochodzi tutaj, więc ja sobie podpiszę, że to jest lewy kanał. Natomiast po drugiej stronie podpiszę sobie, że to jest prawy kanał. W ten sposób będę później wiedział, montując kabel do wtyczki mini jack, który jest który, tak żeby mieć poprawnie zmontowane kable. Teraz mogę to przylutować z tej jednej strony. Tutaj jeszcze nie lutuję, bo tu jeszcze wyprowadzę kabelki od mini jacka. No i tu mamy przylutowane. Teraz cążki do paznokci. Obcinamy nadmiar tych drutów. I mamy w połowie gotowy. Teraz bierzemy sobie nasz kabel jack.
Wiemy, że biały to jest prawy, czerwony to jest lewy. Tu mam podpisane, więc nie będzie problemu. Łączę go sobie z kondensatorem lewego kanału. Dlatego nie lutowałem od razu obu nóżek kondensatora, tak żeby teraz móc jeszcze połączyć tam kabel od mini jack. Oczywiście mógłbym to wszystko zrobić razem, to znaczy te kable i te kable przewlec razem i potem tylko raz łapać za lutownicę, ale byłoby to dość ciężkie, bo te kable są dość krótkie i one lubią wyskakiwać, dlatego lepiej robić to na raty. No i kanały mamy połączone, prawy i lewy. Została nam jeszcze masa, którą mamy tutaj na brązowym kabelku. Trochę jeszcze pozwijam. Najlepiej zrobić sobie w ten sposób, po prostu skręcić te masy razem i potem je zlutować. Ponieważ ja mam tutaj tą płytkę, no to ją sobie jeszcze przewlekę przez jedno oczko, żeby złapać na płytce, będzie bardziej stabilne. Uważamy tylko, żeby nie zewrzeć tego na przykład z którymś z kanałów. Ponieważ dolutowałem to dość blisko siebie, więc dla pewności sprawdzę. Obwód się nie zamyka, więc nic się nie dzieje. Jak widać, wszystkie kable są dobrze dolutowane. Dotykam jednego kanału i dotykam masy, która jest już tuż obok. Wszystko gra, także jeszcze możemy sprawdzić w ten sposób. Dotyknę tutaj masy. Teraz prawy kanał. Lewy kanał. Jak widać, wszystko działa. Także kabelek jest w zasadzie gotowy. Teraz ja go jeszcze obwinę jakimś kawałkiem izolacji, ale w zasadzie jest gotowy, można go podłączyć. Ok, skoro kabel gotowy, no to trzeba go już tylko zamontować, czyli trzeba oczywiście wyciągnąć radio. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, to jest bardzo proste, trzeba tylko ściągnąć te dwie listwy, odkręcić dwie śruby i mamy radio na wierzchu. Jeżeli mamy malowane albo w jakiś sposób oklejane te listwy, no to wtedy warto użyć jakiegoś plastikowego elementu do podważania. Ja mam takie typowe aluminiowe, więc mogę użyć sobie śrubokręta, owinę go tylko w szmatkę, żeby nic się nie stało. Deska jest miękka, więc nic jej nie będzie. Jeżeli wciśniemy z wyczuciem, wystarczy podważyć z dwóch stron i mamy jedną listwę na wierzchu, ona tylko siedzi na takich kołkach, jest po prostu wciskana w te czerwone elementy. To samo z drugiej strony, jak widać nic się nie dzieje. No i teraz dwie śruby krzyżakowe do odkręcenia i mamy radio nasze. No i radio nam wyłazi. Ja akurat mam tutaj taką wtyczkę do radia, do anteny znaczy się. Tu jest taka wtyczka zabezpieczana pociągnięciem do góry. Zwracam uwagę, że ten plastik lubi się czasem złamać, jeżeli podważamy go śrubokrętem, bo na przykład nigdy nie był ściągany. Wtedy może nam się tutaj odłamać, no i nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, ale mimo wszystko jest to uszkodzenie. No i tutaj jak widać to, co mówiłem na samym początku, czyli mamy dwa małe gniazda po 10 pinów. No i tu jest nasza wtyczka, którą wpinamy w taki sposób. Dwa kabelki u góry, jeden po prawej na dole. Wpinamy je tutaj. Jak widać, zostawiamy dwa wolne piny z jednej strony i 4 wolne piny z drugiej strony. W sumie nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak. I w ten sposób wpinamy. Ponieważ tutaj jeszcze wchodzi duża wtyczka, to niestety musimy sobie zrobić w ten sposób. Przykładamy przez jedną z dziurek nasz kabelek, dlatego właśnie powiedziałem, żeby było przynajmniej 10 cm. W ten sposób możemy sobie wygodnie
najpierw wpiąć naszą wtyczkę AUX. Także wpinam jeszcze raz. Już ciężko mi to obrócić, dlatego nie widać. No ale ponieważ jest długi kabelek, to możemy sobie swobodnie wpiąć. Zapnę go tylko lekko. Włączam radio. Odtwarzacz i AUX, jak widać, się pojawił. Włączę tylko jakąś muzykę. Mam tutaj odtwarzacz MP3 Sansa Clip Plus, jeżeli kogoś interesuje. Podpinam. Jak widać, działa. Czy raczej jak słychać, działa. Zazwyczaj odtwarzanie z AUX jest ciszej, więc warto sobie podgłośnić na odtwarzaczu. Spróbuję jeszcze ustawić balans z jednej strony. Nie wiem, czy to w ogóle wyłapie. Ustawię na przykład z lewej. Ja słyszę w tym momencie, że dobiega już dźwięk z tamtej strony, czyli balans jest odpowiedni, to znaczy lewy kanał faktycznie jest lewy, a prawy jest prawy. Tak jak pokazywałem wcześniej. No i 0 i na plus. Teraz muzyka dochodzi z prawej, czyli wszystko się zgadza. Także generalnie działa, jak widać. Niestety ta metoda, tak jak mówiłem wcześniej, działa tylko dla tego typu radia, gdzie mamy przycisk Mode i mamy wejście z tyłu 10-pinowe małe gniazdo, w zasadzie 2 małe gniazda. Nie zadziała na kaseciakach, nie zadziała na niektórych innych, które mają na przykład tylko CD z przodu, przycisk o nazwie CD, ten co pokazywałem wcześniej. Nawigacja z dużym ekranem może też zadziałać ten kabel, tylko trzeba wtyczkę zrobić inną. To są może tematy na jakieś inne filmy, dlatego radia to działa. Pozostaje tylko pytanie, którędy sobie ten kabel wyprowadzić. No to jest oczywiście kwestia już indywidualna, co kto lubi. Widziałem rozwiązania, że na przykład tędy ze schowka albo gdzieś pod popielniczką, można nawet pod całym tunelem środkowym przeciągnąć i gdzieś dalej go sobie tam wyprowadzić. Ja mam na przykład w schowku, jak widać, tutaj koło tego amortyzatorka, który jest w schowku, jest dość duża szpara, można tędy spokojnie ten kabel przepuścić. No i można go nawet schować w schowku. Ja tak jeżdżę. Jest tylko minus taki, że trzeba wtedy, montując go po prostu przez tą całą pod deską, włożyć rękę, no i tam jakoś go przepychać. To też nie jest takie proste, ale jak widać da się. Także co kto lubi, jak to woli. Myślę, że wszystko jest jasne. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.